Cześć! Na pewno pamiętacie, kiedy nieraz zdarzało Wam się zatankować auto, wchodzicie na stację benzynową, tam pięknie wyeksponowany regał, a na nim bardzo wiele środków, które w magiczny sposób po dodaniu do naszego baku mają uzdrowić nasze auto. Czy to poprzez czyszczenie naszego układu paliwowego, czy poprzez czyszczenie po prostu wtryskiwaczy. Oczywiście asortyment jest wszelaki do silników i benzynowych, i silników diesla. Dziś właśnie chciałbym sobie porozmawiać na ten temat oraz sprawdzić, czy takie preparaty naprawdę działają. Więc zostańcie do końca. Są z nami produkty jednej z firm, która podjęła się wyzwania, aby otwarcie powiedzieć, jaka to firma, jakie to są preparaty i zezwoliła na to, aby mógł na dowolny sposób sprawdzić, czy faktycznie te preparaty są warte swojej ceny i czy działają. I o tym w tym odcinku, więc zostańcie do końca. Ok, a więc w dzisiejszym odcinku weźmy sobie na tapetę preparaty firmy Forte. Ktoś zapyta, co to jest za firma? Firma weszła na rynek w 2004 roku z pukanką motor Flush i przez ten czas dopracowała ten produkt do tego stopnia, że producent nawet zezwala na jazdę z wlanym produktem do oleju, który mamy w silniku. Czyli nie tak jak inne firmy, chcemy wymienić olej, zrobić przy tym płukankę, więc wlewamy sobie płukankę do silnika, auto chodzi na jałowym biegu przez, dajmy na to, 15 minut, po czym spuszczamy olej, zalewamy świeżym. Nie, w tym przypadku możemy tak zrobić, ale producent deklaruje, że płukanka ta jest do tego stopnia bezpieczna, że można na niej jeździć. Kolejną sprawą jest to, że firma Forte nie zajmuje się tylko stricte usuwaniem tak jakby objawów, czyli usuwaniem problemu na chwilę. Zajmuje się kompleksowo usuwaniem objawów oraz przyczyny. Ze względu na to, że z tego co wiem, to jej produkty działają powoli, ale skutecznie. Czyli dajmy na to, mamy produkt do czyszczenia układu paliwowego. On czyści nam wszystko, począwszy od przewodów paliwowych, uszczelnień, ringów i poniekąd też wtryskiwaczy. Działa on na tyle powoli, ale skutecznie, że nie dopuści do tego, aby jakiś większy, można powiedzieć większa drobinka brudu, która gdzieś tam się przykleiła i nam się uwolni, wpadnie nam na przykład na wtrysk, zatykając go, czyli po prostu uszkadzając. Asortyment firmy jest naprawdę imponujący. Możemy znaleźć tam produkty przeznaczone do silników benzynowych, diesla, do samochodów oraz do motocykli. Są to produkty, które są przeznaczone do układów paliwowych, do czyszczenia turbin, czyszczące, wspomagające czyszczenie filtra DPF, co przyczynia się do tego, że ten filtr nam się rzadziej wypala. Mamy płukanki silnikowe, mamy preparaty do czyszczenia układów chłodzenia, mamy preparaty do czyszczenia układów wspomagania oraz także różne smary, na przykład do łańcuchów motocyklowych. Tych preparatów jest co niemiara. Ja na końcu filmiku, jeżeli będą to produkty warte uwagi, wrzucę Wam link w opisie, abyście sami mogli zajrzeć, poznać ofertę firmy oraz dobrać coś dla siebie. Lub jeżeli nie będziecie pewni, że dany produkt jest dla Was, na pewno będzie tam jakiś numer kontaktowy, gdzie będziecie mogli zadzwonić
i się poradzić. Ok, ja myślę, że nie ma tutaj sensu pisać jakichś wielkich elaboratów. Oferta firmy Forte jest bardzo bogata. Dostaniecie link w opisie, jeżeli produkty będą warte uwagi. Dziś my użyjemy sobie produktu, który jest przeznaczony do czyszczenia turbosprężarki z nagaru. Turbo jest napędzane spalinami, więc na stronie gorącej osadza się nagar. Może to też powodować zawieszanie się czy blokowanie naszej zmiennej geometrii, która właśnie w tej turbinie się znajduje. Ten produkt wlewamy sobie do baku na 50 litrów paliwa i on w komórze spalania w pełni się tak jakby nie spala. On ze spalinami trafia na gorącą stronę turbiny, co w dłuższym odstępie czasu ma nam usunąć ten nagar. Więc tak, ja się nie wypowiem pewnie co do tego akurat produktu, ze względu na to, że ja z turbiną problemów nie mam. Więc jeżeli nie odczuję jakiejś znaczącej poprawy po zastosowaniu tego, to nic na ten temat nie powiem, bo nie będę polecał czegoś, czego nie jestem w stanie sprawdzić, a też wyciąganie przed testem turbiny na stół, montowanie, potem wyciąganie po teście turbiny na stół i znowu montaż, moim zdaniem mija się trochę z celem. Następnie drugi produkt, który jest już przeznaczony do czyszczenia układu paliwowego, jest bardzo ciekawym produktem. Ma za zadanie wyczyścić nam wszelkie osady, szlam, który zebrał nam się przez lata użytkowania naszego pojazdu od baku aż do wtryskiwaczy. Ten produkt stosujemy tak jak poprzedni, na bak 50 litrów około paliwa, wlewamy sobie to i to nam ma usunąć te zanieczyszczenia oraz znacząco poprawić parametry wtryskiwaczy. To sobie zaraz sprawdzimy. Ja sobie wezmę komputer, podepnę dwa niezależne programy, szczytamy sobie parametry wtryskiwaczy, oczywiście auto, silnik rozgrzany do temperatury roboczej, tak samo przed zastosowaniem produktu, tak samo po zastosowaniu produktu będziemy te parametry zbierać i na końcu dostaniecie bardzo fajne zestawienie, na którym mam nadzieję będzie jasno widać, czy ten produkt działa, czy on po prostu nie zadziałał. Dobra, tak jak mam nadzieję będzie to ładnie widać. Odpalam sobie istę. Przypominam oczywiście, że auto chodzi na biegu jałowym, silnik jest rozgrzany do temperatury pracy. Robię sobie pomiar nierówności pracy silnika, gdyż w tej rubryce możemy sobie zobaczyć w realnym czasie parametry pracy wtrysków. W tym momencie, jak widzicie, jesteśmy w miejscu, gdzie możemy przeprowadzić test. Przechodzimy dalej. Tutaj informuje nas, że na każdym z cylindrów minimalne, maksymalne odchylenie od minus 5 mg na SUV pracę do 4 mg na SUV pracę. Przechodzimy dalej. OK. I tutaj, tak jak widzicie, cylinder pierwszy minus 1, cylinder piąty minus 0,6, cylinder trzeci 0,4, cylinder szósty 0,6, cylinder drugi 0,9, cylinder czwarty minus 0,3. OK, ja sobie teraz zrobię screena. I widzimy się przy programie Maxi-EQ. OK, tak jak widzicie, mamy program Maxi-EQ. Głowica jest wpięta do auta. Szukamy sobie mojego modelu, gdyż tu musimy znaleźć, że tak powiem, ręcznie. E60, 5, 2004 rok. Nic nas nie interesuje, od razu wchodzimy sobie w silnik diesla. Mój silnik to M57D25. Jak widać, połączyło nam się, wchodzimy parametry
rzeczywiste i tutaj to, co nas najbardziej interesuje, zestaw 21, odczyt parametrów wtryskiwaczy i lecimy. Tak jak widzicie, tutaj mamy cylinder pierwszy minus 0,9, cylinder drugi 0,6, cylinder trzeci 0,4, cylinder czwarty minus 0,3, cylinder piąty minus 0,6, cylinder szósty 0,4. Myślę, że nie wygląda to źle. Problemów z autem żadnych nie ma, także tutaj też robimy sobie print screena. Dobra, moi drodzy, myślę, że nie ma tutaj co przedłużać. Tak jak widzieliście, można powiedzieć, w pierwszej części filmu specyfiki zostały wlane. Krótko opowiedziałem o firmie Forte, tak aby każdy miał pojęcie, o jakiej firmie jest mowa, przynajmniej mniej więcej. Zrobiliśmy sobie test, czyli pomiar przed aplikacją środków, co widzieliście. Ja te 50 litrów paliwa, z którymi miały być rozcieńczone te produkty, wyjeździłem, zapaliła mi się rezerwa, więc bierzemy sobie komputer, te same, można powiedzieć, głowice diagnostyczne, te same programy i sprawdzamy sobie. Na koniec zrobię Wam fajne porównanie i na koniec podsumujemy sobie jeszcze, czy coś to dało, czy nie. Oczywiście auto mamy tak jak wcześniej rozgrzane. No i sprawdźmy. Cylinder 1 0,0, cylinder 5 minus 0,3, cylinder 3 0,0, cylinder 6 0,2, cylinder 2 0,1, cylinder 4 0,1. I ja już w tym momencie mogę powiedzieć, że widać poprawę. Oczywiście robię screena, żeby Wam na końcu te tabelki zestawić. Ok, więc teraz szybkie podsumowanie, bo jak widzicie, ciemno, mokro i do domu daleko. Jeżeli chodzi o korekty, jest poprawa i to znaczna. Więc 100%, że środek, który miał nam przeczyścić układ paliwowy, zadziałał, poprawiając również korekty wtrysków. Co drugie można powiedzieć? Drugie, wlewaliśmy środek, który miał poprawić nam, usunąć inaczej może nagar, usprawnić działanie zmiennej geometrii w turbinie. Powiem tak, nie wiem, czy to dzięki wyczyszczeniu tych wtryskiwaczy, chociaż tragedii nie było i nie było problemu z odpalaniem, czy dzięki temu, że faktycznie na tej turbinie był jakiś nagar. Wcześniej miałem wrażenie, że nic mu nie dolega, ale zacząłem zauważać, że z dołu dużo lepiej to auto się zbiera. Po prostu ma lepszą, szybszą reakcję
na gaz i czasami potrafił mieć takiego muła, więc teraz jak to przemyślałem na spokojnie, można było sądzić, że po prostu gdzieś ta zmienna geometria delikatnie się przycinała. Chociaż nie było źle. Trzeba to przyznać, że nie było źle, ale teraz te auto zrobiło się dużo bardziej żwawe. I teraz jest zagadka, czy pomogło, czy środek pomógł wyczyścić ten nagar z turbiny, czy zawdzięczamy to wyczyszczeniu wtrysków. Moim zdaniem jedno i drugie się do tego przyczyniło, więc jak najbardziej środek działa, jest godny polecenia. Do tej pory wiem, że te środki były stosowane w serwisach, gdzie wiele osób nawet nie zdawało sobie sprawy, że to właśnie te środki robią robotę, nie tyle mechanicy. Ale firma wychodzi naprzeciw zwykłemu, że tak powiem, Kowalskiemu, który może sobie już kupić te środki, wlać do swojego auta i wykonać praktycznie tą samą robotę, którą wykonują często mechanicy w serwisach, ratując wtryskiwacze, czy pewnie usuwając nagar z turbiny. Dwa środki dostaliśmy do przetestowania, oba środki przetestowaliśmy. Jedno jest pewne, można śmiało powiedzieć, że one działają, zrobiły swoją robotę. Tutaj nie tyle działają domysły i moje odczucia, co właśnie korekty, które przed chwilą widzieliście, i już na sam koniec dostaniecie fotki, screeny, które zrobiłem przed wlaniem środka i teraz, kiedy wyjeździłem to, co wyjeździć powinienem, aby zobaczyć efekty. Efekty widać, fotki już za chwilę będziecie mieli na sam koniec. Więc co, jeżeli się podobało, subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli takie filmy, takie testy Wam się podobają, ja będę starał się nawiązać kontakt z jak największą ilością firm, aby inni też udostępniali swoje środki do testów. A jeżeli jesteście jeszcze ciekawi innych specyfików firmy Forte, bo są te specyfiki na przykład przeznaczone do DPF-a, też możemy sobie sprawdzić ciśnienie przed DPF-em, potem pojeździć na tych środkach, nawet przez komputer włączyć wypalanie tego DPF-a, potem znowu pojeździć i sprawdzić, jakie na przykład będziemy mieli ciśnienie przed DPF-em. Czy on lepiej dopalając się przy pomocy tych właśnie też środków, czy wydłuży nam to czas między jego wypaleniami. Dobra, bo ględzić bym mógł 2 godziny. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!